To jest gorycz, której nie jesteś w stanie zdzierżyć. To jest taka gorycz, jakbyś całe życie słuchał jazzu, ale twój stary to Zedon Martyniuk. To jest coś takiego. Jeden człowiek bardzo mocno zaznaczył się w moim życiu i był to mój trener szachów oczywiście, nazywający się Aleksander Kaczor. Pochodził z byłej Republiki Radzieckiej. No i pan Wolek, jak go z uczniami nazywaliśmy, no to była dla mnie mega ważna persona. Mnóstwo mi w życiu dał. Dał mi jakiś cel, do którego mogłem zmierzać, w czymś się mogłem realizować. Tylko że pan Wolek, jak uczył mnie tych szachów, no to w tej nauce reprezentował taką starą sowiecką szkołę szachową, nie? Czyli on nie uczył mnie tych szachów normalnie, tylko na przykład sadzał mnie przy szachownicy i jak coś mu się nie spodobało, no to mówił do mnie: no nie, Martin, ty fatalnie zagrał. Tak ty imperializmu nie pokonajesz. Jak macie 8 lat i przed chwilą wyszliście z komunii, to zdanie zostawia ślady na psychice. Też w ogóle, czemu komunia to nie jest sowiecka instytucja? Przecież silniejszy zabiera ci cały twój hajs i mówi, że to do twojego dobra. Jakoś tak te dwie rzeczy się nie spotkały. Natomiast pan Wolek rzucał tymi powiedzonkami i ja bym się dał pokroić za niego, chociaż nic nie rozumiałem. Chociaż on na przykład mówił mi: no nie, Martin, ty przegrał, ty bez walki oddał Stalingrad. I ja bym naprawdę zrobił wszystko, żeby on odzyskał ten Stalingrad w wieku 8 lat, nie wiedząc, co to w ogóle jest. I pamiętam, że Wolek najczęściej powtarzał takie powiedzonko, jak mnie uczył jakichś rzeczy: Martin, kto jest największym wrogiem człowieka? On sam. No i jeszcze Ronald Reagan, ale on na szczęście nie żyje. Aha. Co ciekawe, tutaj Wolek mówił, największym wrogiem człowieka jest on sam, a mój wujek pytany o to samo na imieninach mówił Leszek Balcerowicz. Nie mogli panowie dojść do porozumienia. Zmienia się atmosfera na imieninach wtedy. O, a propos imienin. Czy są na sali fani galaretki z mięsem? Dajcie hałas. No to hello, no! Ale pani lud próbuje podburzyć. No niestety, ja jestem w tym samym zespole. Też nie jestem fanem galaretki z mięsem. Przepraszam za to bardzo mocno. Nie mogę po prostu patrzeć na galaretkę z mięsem, bo jest coś takiego, że mi to przypomina o tej strasznej biedzie, jaka była za komuny, nie? Że ludzie byli tak biedni, że musieli sobie robić miśki Haribo z golonki indyczej. To jest straszne czasy, naprawdę. I wiecie, no, ten relikt tej przeszłości był ze mną przez Wolka cały czas, bo pamiętam, jak pojechaliśmy na Mistrzostwa Polski do lat 12 i byliśmy w Solinie. Solina to jest miejscowość w Bieszczadach, jest daleko od jakichkolwiek innych miejscowości. No i w tej Solinie byliśmy jeszcze w środku lasu, 15 kilometrów od czegokolwiek i ja się przeziębiłem. No i to jest problem, no bo na turnieju szachowym musisz być w formie i Wolek postanowił w pokoju hotelowym, że on mnie wyleczy. On mnie wyleczy, że on mi zrobi herbatę i ja się poczuję lepiej. Tylko że on mi nie zrobił normalnej herbaty, tylko zrobił mi sowiecką herbatę do walki z przeziębieniem. I ja już jak to usłyszałem, to wiedziałem, że szykuje się coś dużego i on do tego wyciąga z walizki grzałkę. Chociaż mieliśmy czajnik w pokoju, normalną grzałkę. Ja pierwszy raz w życiu grzałkę na oczy widziałem, a to jeszcze, wiecie, była stara jego zużyta grzałka. Tam było tyle kamienia, że ona wyglądała jak lampa solna z Wieliczki. Tylko taki kabel dyndał z dołu. To było wszystko, czym to się różniło. On to wyciąga i ja słyszę, jak moje nerki wysyłają mi komunikat do mózgu, że weźmiesz łyka tego, to sikasz się w spodnie. Nie będziemy z tobą dyskutować. Ja się przeraziłem. A on jeszcze, wiecie, wyciąga tą grzałkę, zaczyna zagrzewać wodę. To był pierwszy raz w moim życiu, jak ja myślałem, że doprawię herbatę kalgonem. To była taka ilość kamienia. I ja, widząc, że nie będę w stanie tego wypić, mówię do niego: panie Aleksandrze, bo trochę dużo kamienia. On odpowiedział od razu: od kamienia człowiek twardnieje. Nie dyskutowałem. Wiedziałem, że muszę to wypić, a on po chwili do tego wyciąga cytrynę. Tylko że on nie wkroił mi plastra cytryny, tylko przekroił tą cytrynę na pół i 2 kawałki tej cytryny wrzucił do środka. Ja wtedy pierwszy raz w życiu jadłem sowiecki ramen. To było tak gęste. To jest dziwna sytuacja w życiu, jak dostajesz herbatę i musisz zapytać, czy są sztućce. To jest taka ilość gęstego. No i ja, wiecie, już mam gulę tutaj, a on jeszcze wyciąga trzeci składnik, którego nie znałem, czyli imbir. Miałem wtedy lat 12, pierwszy raz w życiu imbir na oczy widzę. Pokroił ten imbir i wrzucił plastry do środka. No ja tak nie bardzo wiem, czy to się je, czy to się gryzie, co się z tym robi.
No i tak Wolek widzi, że ja nie bardzo wiem, więc mówi do mnie, postanawia mnie wkręcić, więc mówi do mnie: ty dawaj, Martin, ty przegryz jeden, zobaczysz, jakie to zdrowe. I ja mu, Warszawa, zaufałem. Ja mu naprawdę zaufałem i część z was już wie, że to jest gorycz, której nie jesteś w stanie zdzierżyć. To jest taka gorycz, jakbyś całe życie słuchał jazzu, ale twój stary to Zedon Martyniuk. To jest coś takiego. Wargę mam tutaj, krzywię się, nie mogę wytrzymać. Wolek już widzi, że mnie wkręcił, więc mówi do mnie: ksa, 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 ksa. Bo Ukraińcy śmieją się w cyrylicy, wiadomo. Nie wiem. Ksa, no Martin, ja nie mogę tu wierzyć, że ty tak dał nabrać siebie. Noż ty nabrał się jak Beria na uśmiech Chruszczowa. Вот ja zrozumiał, że największym wrogiem człowieka nie jest on sam. Jest nim Leszek Balcerowicz. Вот pytajesz dlaczego? Ano dlatego, że to przez jego reformy ty poznał smak imbiru dopiero w 12 roku życia. Что ты в spodnie ссекался? Nie bój się, Balcerowicz nie wróci. Dziękuję bardzo. Także Wolek Kaczor, ważna dla mnie postać. I ja, słuchajcie, myślałem, że szachy to jest takie hobby, które ci nic w życiu nie da, oprócz pogardy rówieśników w szkole i kiepskich nagród na turniejach szachowych, no bo jak się wygrywa jakieś eliminacje do Mistrzostw Polski, czy nawet coś dużego na ogólnopolskim szczeblu, to dostajecie z reguły hamak turystyczny, jakąś książeczkę oderwaną od Wiwy. Kiedyś w Chorzowie wygrałem kostkę mydła śląskiego. To jest prawdziwa historia, więc te nagrody są żałosne. Ale raz w życiu szachy mi się przydały i to było, tutaj muszę zrobić małe wprowadzenie, jak pojechałem po tym, jak uzbierałem wszystkie moje zaskórniaki, całe moje oszczędności w wieku lat 20 i w wieku 20 lat pojechałem do San Diego, do Stanów, zobaczyć mój ulubiony zespół Alan Parsons Project. Niech teraz fani Alan Parsons Project zrobią hałas! Mój zespół ma mniej fanów niż galaretka z mięsem. Mamy teraz dowód matematyczny. Ale słuchajcie, no nie dziwię wam się totalnie. Bo to jest zespół, który był w swoim szczycie w latach 80. i oni grają do tej pory. Więc do mnie dotarło wtedy, jak stary mentalnie jestem, bo jak byłem na tym koncercie i padła komenda podnieście ręce w górę, to ktoś przywalił mi balkonikiem w łeb. Żeby wam dać perspektywę. I ja nie wiem, czy od radości, że tam jestem, że mi się udało, że przyjechałem, czy od tego wstrząsu mózgu z powodu ciosu balkonikiem. Ja po tym koncercie oszalałem. Poszedłem do sklepiku, który był przy koncercie i wydałem tam cały swój hajs. Te $300, które uciłałem, wydałem do zera na płyty Alan Parsons Project, koszulki Alan Parsons Project, akcje CD Projekt odruchowo. Nie panowałem nad sobą po prostu. Co tylko mi wpadło w ręce, kupowałem. I słuchajcie, dotarło do mnie po wyjściu, że ja mam w kieszeni $6 i mam tydzień do odlotu. I jestem bezradny. Telefon mi nie działał, bo używałem pewnej chińskiej firmy i niestety nie łączyła zasięgu. Jestem odcięty od świata. Mam tydzień do następnego lotu i jestem bez pieniędzy w obcym mieście. Cały dzień tak spędziłem. Na drugi dzień wychodzę na miasto już coraz mocniej głodny. Naprawdę już czułem, że nie mam co jeść i pić. Snuję się po tym mieście i tak w pewnym momencie docieram do słupa ogłoszeniowego. I na tym słupie, słuchajcie, normalnie widzę ogłoszenie: turniej szachowy, pierwsza nagroda $300. Pan Bóg zabrał, Pan Bóg dał. Momentalnie jakby świat się po prostu spiknął, żeby mi pomóc. I ja nie czekałem, zapisałem się, pomyślałem, jak nie wygram, to przynajmniej może będzie jakiś poczęstunek, coś zjem, cokolwiek. I na drugi dzień idę na miejsce. Wysłałem tam maila, przyjęli zgłoszenie i przychodzę na miejsce i słuchajcie, okazuje się, że to jest podstawówka. Amerykańska podstawówka. Ja, wiecie, no myślę sobie, duża sala, nie ma sprawy, tylko że ja wchodzę do środka i tutaj mała subtelność. Na tym plakacie była taka szachownica, a obok taka roztańczona panda. I to powinno było zwrócić uwagę moją, bo ja wchodzę do środka i widzę gościa w przebraniu takiej pandy, który stoi obok i pierwsze, co do mnie mówi, to jest: pamiętaj, że tu tylko chodzi o dobrą zabawę. I daje mi na patyku cukrową watę. Ja na to patrzę i niewiele myśląc, myślę sobie: pożywienie. Zeżarłem prawie cały patyk
Zostawiłem sobie cukier na wargach, bo myślałem, że mi się przyda na potem. Idę dalej. Ta panda się trochę przestraszyła, ale słuchajcie, ja się rozglądam i tam na miejscu jest chmara dzieciaków. To jest mnóstwo dzieciaków. Jest taka ilość dzieci, że jak ja podniosę nogę zbyt gwałtownie, to coś zabije. To jest taka ilość dzieciaków biegających wszędzie. I patrzę, na bokach siedzą amerykańskie matki tych dzieci i one patrzą na mnie z nienawiścią. Nie wiedziałem, o co chodzi i słuchajcie, coś mnie tknęło. Biorę ten swój telefon, otwieram regulamin i słuchajcie, na pierwszej stronie tego regulaminu turnieju czytam zdanie: turniej szachowy dla dzieci do lat 10 i obcokrajowców. I część z was już wie to, czego ja wtedy nie wiedziałem, że to był turniej dziecięcy. Im chodziło o obcokrajowców do lat 10. Ale ponieważ walnęli się w regulaminie, a ja wysłałem zgłoszenie, niechcący zapisałem się na turniej dziecięcy i zaraz ogolę bandę 10-latków na hajs. Jestem najgorszą osobą w tym pomieszczeniu. Naprawdę, to jest coś strasznego. Nie mogę patrzeć na siebie, a w tym momencie startuje runda. Sędzia ogłosił start rundy. Ja siadam do szachownicy, naprzeciwko mnie pierwsze amerykańskie dziecko z bananem na twarzy, bo też musicie wiedzieć, Warszawa, że amerykańskie dzieci, one się różnią od polskich, bo cieszą się życiem generalnie. Bez sensu w ogóle. Tak jakbyśmy mieli to porównać, to amerykańskie dziecko to jest taki szczeniak border collie, który biega wokół drzewa, a polskie to jest taka wrona z kiepem w ustach, która patrzy na niego z gałęzi i mówi: synek, poczekaj, jeszcze zobaczysz. W Łodzi nie byłeś, gówno widziałeś. I kiepuje na tego psa. I wiecie, on miał takiego banana na twarzy do 8 ruchu. Do 8 ruchu, kiedy stracił pierwszego pionka. W 12 ruchu zabrałem mu skoczkę. W 15 ruchu zabrałem mu wieżę. Tak, żeby wam graficznie pokazać, jak wyglądała ta partia, to jest tak, jakby on na mnie ruszył, ja go trzymam tak, on macha rękoma i teraz o jego dalszych losach zadecyduje siła mojego kopnięcia. To jest taki poziom dominacji. Ja się czuję strasznie, bo ten dzieciak w 15 ruchu, on już rozumie, że przegrał i zaczyna płakać. Tylko że on nie płacze tak jak dzieci, że wiecie, krzyczy czy coś, tylko on walczył. On miał najwyższy ranking z tych wszystkich dzieciaków. To był mały Leonidas, który stał w imieniu 300 pozostałych. Z jego kamiennej twarzy, która walczyła, łzy kapią w okolice Czarnego Króla na G8, którego wcześniej odsłonił. I ja to wykorzystałem. Ale teraz czuję się, jakbym mu rozwalał jego termopile z Lego. Naprawdę, jestem najgorszym człowiekiem na świecie. I nie mogę na to patrzeć. Myślę sobie, nie ma żadnego uzasadnienia, nawet ciężki głód, żeby krzywdzić małe dziecko. Wykonuję taki ruch, żeby miał szansę, wstaję od szachownicy, podchodzę do okna. Myślę sobie, żebym tylko miał jakiś znak. Jakiś jeden znak. Wyobraźcie sobie, ja się patrzę, a tam na drzewie jest mały, czerwony wróbelek. Od niego bije takie jasne światło, od razu się uspokoiłem. Patrzę na niego, wróbelek odwraca głowę w moją stronę, uśmiecha się łagodnie i mówi do mnie: Martin, tak ty imperializmu nie pokonajesz! I ja wtedy wszystko zrozumiałem, że ja w tym turnieju nie walczę o żadne pieniądze ani puchary. Ja walczę o dziedzictwo mojego trenera. To nie jest 10-latek bezbronny, to jest 10-letni imperialist w koszulce ze SpongeBobem. Ja to dziecko rozjebię. Podchodzę do niego, matuję go w jednym ruchu. Dzieciak spada z krzesła. Ja wyciągam moje kubańskie cygaro, staję nad nim i mówię do niego: ksa, 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 ksa. Ty wiesz, dlaczego tobie nie pomoże nawet Ronald Reagan? Dlaczego? Bo nie żyje. Ksa, ksa, ksa. No i wygrałem z tym dzieckiem. Potem jeszcze z 5 innymi. Zniszczyłem te dzieciaki tak bardzo, że zabrałem im nawet puchary za udział na koniec turnieju. I to jest jedyny przypadek w historii szachów, kiedy dziecko po turnieju powinno dostać naklejkę dzielny pacjent. Tak?
żeby wam dać perspektywę. No i ja na koniec wychodzę do odbioru nagrody. Nagrodę wręczała mi ta panda, która wcześniej tańczyła przed wejściem. I mówi do mnie jeszcze z takim wyrzutem: naprawdę, proszę pana, nie wie pan, że chodziło o dobrą zabawę? Ja cały czas byłem nabuzowany, więc mówię: to jest dobra zabawa, dawaj, cięgi! Wyrywam jej kopertę. Kopnąłem ją w kostkę, może niepotrzebnie. Ale ja tam, słuchajcie, na miejscu dostałem szał. Bo ja otwieram tą kopertę i w środku nie ma pieniędzy, tylko jest normalnie amerykański czek. Czek amerykański, który możesz zrealizować tylko jak jesteś obywatelem amerykańskim. Ja nie mogę użyć tych pieniędzy. Nie mogę ich użyć, bo w 1991 Polska nie podpisała umowy stowarzyszeniowej ze Stanami Zjednoczonymi o wzajemnych rozliczeniach. Wiecie, kto był wtedy ministrem finansów? Leszek Balcerowicz! Rząd twoją mać! Dziękuję wam bardzo. Tyle ode mnie, Warszawa. Kłaniam się, uniżenie.